Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan. W tym filmie pokażę Wam, w jaki sposób zmierzyć natężenie prądu przemiennego, czyli taki, jaki mamy w instalacji elektrycznej w naszym mieszkaniu, w domu. Za pomocą dobrego multimetru możemy taki pomiar wykonać. Za pomocą taniego multimetru takiego pomiaru nie możemy wykonać. Jasno i wyraźnie jest tutaj opisane, że pomiar prądu możemy wykonać, ale tylko tutaj dla prądu stałego, jak widzicie. Widzicie? Widzicie. Nie mamy tu oznaczenia tej takiej fali, czyli przemiennego. Więc nawet nie próbujcie w ten sposób tutaj podłączać. Tylko jak widzicie, nawet tutaj można prąd mierzyć w zakresie do 5 amperów. O, wchodź tutaj. Sonda coś. O, jest. 5 amper, proszę bardzo. Maksymalnie prąd 5 amper, ale tylko dla prądu stałego. Widzicie? Więc tego nie używamy. No dobra, mamy troszeczkę lepszy i tutaj mamy możliwość wykonywania pomiaru prądu przemiennego. Jest wszystko ustawione, ale nie wiemy jeszcze, jaki tu będzie prąd, więc na sam początek zmieniamy pozycję tej naszej sondy. Tutaj, gdzie mamy informację maksymalnie 10 A zabezpieczone bezpiecznikiem. Proszę bardzo. I maksymalnie 15 sekund dla tych 10 A około. No dobra, więc mamy wszystko przygotowane, multimetr przygotowany i pamiętajmy, że pomiar prądu przemiennego wykonujemy oczywiście szeregowo, więc musimy wpiąć się tutaj naszym multimetrem za pomocą naszych sond szeregowo. Więc musimy cały obwód gdzieś po prostu rozewrzeć, otworzyć. Nie da się tego pomiaru robić tak, jak równolegle robimy pomiar napięcia. Tak więc musimy rozewrzeć. Ja tutaj, jak widzicie, mam kosteczkę, więc tu po prostu rozwarłem. Wyciągnąłem przewód niebieski, czyli ten neutralny. Oczywiście może to być i tak, że ten fazowy, brązowy to żaden problem. Gdzieś po prostu musimy przerwę zrobić. W tym momencie, jak widzicie, napięcie jest tutaj uruchomione, prąd jest, tak więc wszystko jest ok. I żeby teraz sprawdzić, jaki to będzie prąd, zobaczcie, wszystko mamy ok. Przyłożymy jedną sondę sobie tutaj, a drugą tu, więc prąd przepłynie przez nasz amperomierz, czyli nasz multimetr. Zobaczcie. Ok, żarówka nam świeci, lampka nam świeci i odczytujemy teraz pomiar. Jaki pomiar jest? Kropka 206, czyli 206 tysięcznych ampera, czyli 206 miliamperów. 206 miliamperów. Zgadza się? Zgadza się. Czyli inaczej mówiąc, w takim skrócie, no to mamy tu 0,2 ampera. O, tak możemy lepiej, czyli 0,2 ampera w takim przybliżeniu. Tak więc te 200 mA, jakie tutaj obliczyliśmy, uniemożliwia nam wykonanie pomiaru w tym miejscu. Czyli żebyśmy sobie tak przełożyli i tu, ponieważ jest powyżej tej wartości granicznej 200 mA. Jeżeli w ten sposób byśmy teraz spróbowali zrobić pomiar, no to możemy uszkodzić nasz multimetr. Ale oczywiście nie chcemy tego zrobić. Tak więc szkoda uszkodzić multimetr albo też bezpiecznik, jeżeli taki jest w danym multimetrze. No i wszystko jest, jak widzicie, jasne, proste, przyjemne. Tak więc warto mieć troszeczkę lepszy multimetr, dzięki czemu możemy troszeczkę więcej pomiarów wykonywać wygodnie. Jeszcze raz pokazuję. Wracamy tutaj z sondą pomiarową, proszę bardzo. Przykładamy. Wszystko bezpiecznie. Pamiętajcie, żeby sondy zawsze były w pełni sprawne. Jeżeli są gdzieś pourywane, to wymieniamy na nowe, kupujemy sobie nowe, żeby czasem gdzieś nas coś nie kopnęło i tak dalej. Proszę bardzo. Jeszcze raz pomiar 207 mA. Widzicie? Czyli 0,2 ampera. Dobra, z mojej strony to tyle. Trzymajcie się, pozdrawiam. Już wiecie, w jaki sposób zrobić pomiar. Pamiętajcie, hopla, wyłączamy oczywiście zasilanie. Tutaj musimy zwrócić szczególną ostrożność, bardzo szczególną ostrożność, bo pracujemy z niebezpiecznym oczywiście napięciem sieciowym. A to nie jest już takie, że tak powiem, małe piwo. Źle dotkniemy i może nas porazić. Tak więc najlepiej oczywiście, żeby wykonywać tego typu pomiary przez osobę z uprawnieniami, ale Wam tylko pokazałem co i jak. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.